Jestem właśnie na etapie tworzenia masztu pod turbinkę wiatrową. Wybrałem solidny materiał. Średnica rury to w przybliżeniu jakieś 100 mm. Nie wiem dokładnie, nie mierzyłem jej. Miałem ją u siebie na placu, więc wykorzystuję. Ma ona 3,2 metra długości. Jak na razie na takiej wysokości turbina będzie zamontowana. Licząc od osi turbinki do ziemi, będzie to jakieś 3,3, może 3,4 metra. W tym momencie pnę rurę na pół po to, że w połowie tego masztu będzie on łamany na zawiasie i skręcany na planszy, tak żeby ułatwić mi po prostu montaż turbiny i późniejszą ewentualną rozbudowę. Właśnie frezarka wykonuje pierwszą flanszkę końcową ostatniego albo raczej drugiego masztu składanego w moim przypadku. W tym momencie wycinam otwór albo raczej frezuję otwór pod właśnie osadzenie, pod tą rurę dla całej turbinki. Za chwilę będę frezował kształt zewnętrzny. Flanszka będzie okrągła w tym przypadku, narożniki zostaną poobcinane, także za chwilę kolejny etap budowy. Właśnie obrabiam kolejny typ planszy, tym razem planszę już do skręcenia rur masztu ze sobą. Jedną sztukę już mam tu wykonaną. Jest to flanszka, w której będą znajdowały się otwory gwintowane. I ta flanszka nachodzi na rurę. Ją tu trzeba będzie leciutko moteczkiem dobić na równo. Zostanie obspawana. Z drugiej strony zostanie zrobione to samo. I jeżeli chodzi o maszt, po przyspawaniu tych flanszek maszt będzie gotowy do skręcenia. Jak widzisz, frezarka wykonuje w tym momencie otwór centralny. Nie rozfrezowywuję tego, tylko po prostu wycinam w materiale taki krążek. Przed końcówką na jakiejś głębokości 9,6 mm zatrzymuję maszynę po to, żeby wybić ten krążek i puszczam ją dalej, żeby dokończyła robotę. Także jak widzisz, tak to wygląda w tym momencie. Frez 8 czteropiórowy, 4600 obrotów, 2200 mm na minutę posuw i zagłębianie to 0,4 mm. W trakcie gdy frezarka frezuje, ja tutaj wykonuję albo raczej kończę tą flanszkę okrągłą, która jak widzisz jest po frezowaniu. Poobcinałem jej elementy, które były naddatkowe, niepotrzebne i w tym momencie po troszeczku tutaj na tokareczce dojeżdżam ten element, tak by zrobić z niej okrągłą flanszkę i po kawałku aż dojdę do okręgu, który jest zatoczony albo raczej ofrezowany z drugiej strony bliżej uchwytu tokarskiego. Właśnie rozpocząłem wykonywanie ostatniego elementu do tej całej układanki, tak jak sobie to zaprojektowałem. Flanszka podstawy, duża płyta stalowa 260 na 260, 16 mm grubości. W tym momencie frezarka wykonuje w niej 4 otwory pod gwindem 12 do przykręcenia właśnie tej pierwszej rury masztu. Otwory wykonywane na środku, zbazowany detal na środku i frezuję 10,2 mm średnicy. Mam tu już właśnie wykonany ten pierścień, który będzie szedł, powiedzmy, że na tą rurę. Cyk, jest zrobiona faza, żeby dobrze wtopić materiał. W ten otwór pójdzie właśnie rureczka od masztu, zostanie wspawana. Będzie cudownie. Jak widzicie, wszystkie elementy potrzebne, które zaprojektowałem, wykonałem. Jest płyta spodnia, jest kolejna płyta, która idzie właśnie na tą płytę spodnią. Ona będzie przyspawana do rury
powiedzmy z tej strony. Następnie z drugiej strony rury trafia kolejna płyta z wykonanymi gwintami M12. Następnie kolejna płyta z otworami przelotowymi, która z kolei trafia na tamtą rurę, która leży już na stole spawalniczym, bo za chwilę będę wspawywał te flanszki. I na koniec idzie ta zaślepa z otworem wykonanym faska z jednej, z drugiej. I ta zaślepka idzie na tamtą rurę, na czubek. I w tą flanszkę okrągłą wspawana będzie tuleja do samej turbiny wiatrowej. A więc ja zabieram się dalej do pracy i za chwilę jestem magicznie ponownie. Teraz chciałem Ci pokazać, jak widzisz, wykonuję w tej rurze otwór z tej strony oraz będę robił otwór z drugiej strony po to, żeby przełożyć przez te otwory przewody. Nie wiem jeszcze, z której strony będę przekładał, bo jedna strona to będzie dół. Powiedzmy, że to będzie dół, a tam będzie góra. I maszyna frezuje w tym momencie otwór. A tu możesz sobie już zobaczyć, przyspawałem jedną flanszkę. Z tej strony jeszcze będę musiał obspawać. Oraz tutaj do tej flanszy przyspawałem już końcówkę do podłączenia samej turbiny. Siemaneczko, jestem w trakcie spawania, trochę się ubrudziłem. Jak widzisz, wąsik jest. Spawam właśnie. Jedną rurę już tu zrobiłem. Zaraz pokażę Ci, jak ona wygląda. Druga stoi na stole za mną. I zobaczysz, jak spawam i jak to wygląda. Także zobacz pierwszą rurę. Mamy tu wyspawane. Pozostało mi jeszcze obspawać tą rurę ocynkowaną na finish. Ją zostawiłem sobie na koniec jako rodzynek. A tu mamy przyspawaną flanszkę. Tak to właśnie wygląda. Przyspawana flanszka do rury. Tu jest spoinka zrobiona w koło. Wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. A tu słuchaj, spawam właśnie kolejną, ostatnią właściwie flanszkę, jeżeli chodzi o rury. Tu mam do pospawania kawałeczki. Jeszcze zostały mi, bo to tak na raty spawam. Tam u góry już jest przyspawana flanszka. A teraz pokażę Ci, jak spawam. Będziemy spawać tu dokładnie to miejsce. O, przepraszam, dokładnie to miejsce spawniemy i później z drugiej strony również. I pokażę Ci, jak to wygląda po spawaniu moim. A więc trzymaj się mocno i obserwuj. A i nie bądź wiesz kto, tylko obserwuj, nie? Dobrze. Drutu w rękę, spawarka w drugą i lecimy z temacikiem. Nie wiem, czy tam mnie widać. Spawam tigiem, bo lubię tigiem. Ogólnie w komentarzu możesz napisać, czy Ci się podoba to wykonanie moje już, co zrobiłem. Nie wstydź się, nie krępuj. Zaraz Ci pokażę, jak wygląda spoina. Mój szef gordyjski, albo polski szef. Skóra węża. Chodź tutaj do mnie, pokażę Ci, jak to wygląda.
O, możesz sobie zobaczyć. Taka to ci spoinka jest. Dobrze to widać, kamera ostrość złapała. O, nic specjalnego, jako tako i do przodu. Jeszcze jedna stronka, zaraz ci pokażę drugą stronkę. O, widzisz, tu masz puste, niedospawane. To zakończymy ten temat, tą nierówną walkę. I lecimy z tematem. Nie ma się co tutaj brandzlować. Nikt z tego szczelą nie będzie, to i tak tylko w pioch idzie. Rura nie jest cienka, 4 mm ścianka, flansza 10 mm gruba, otwory 12, pod śruby M12, gwinty zrobione w drugiej stronie, także chyba się nie urwie. A konstrukcja przyszłościowa. Konstrukcja przyszłościowa, nie tylko rozumiesz pod tą turbinę, ale to już jest na przyszłość. Będzie mała zmiana, wyższa będzie wysokość, można dołożyć i będzie jak ta lala. No zobacz, tak to wyszło. Jak ci się podoba? Pisz w komentarzu, bo wydaje mi się, że może być. Nikt z tego nie będzie szczylał. No, taka ci to jest, rozumiesz, rura 1,60 m długości. O, tu widzisz otwory zrobione. Jeden otwór, cyk, FI 30, drugi otwór tam u góry. Jest? Jest, FI 30. Flanszki wstawione, że tak powiem, równolegle, także te boki ładnie tu się schodzą. Chcesz zobaczyć, czy mówię prawdę? To ci pokażę. Obserwuj uważnie. Będę ustawiał. Kurde, nie wiem, czy jakiego błędu nie popełniłem. O, widziałeś? Chodź, podejdziemy, to ci pokażę razem. Zobacz. Będzie dobrze? Patrz. Dobrze będzie? Widzisz, tu stoi równo. A tu? Będzie równo? No równo stoi, nie? Jak ci się tu od spodu podoba? Szlifnięte szlifierką tam trochę. Chyba będzie dobrze. No i tu jedna flaszka, rozumiesz? Tu jest przelotowe otwory, a tu masz gwint zrobiony. M12. I taka konstrukcja składak se wymyśliłem. No dobra, to ja teraz jeszcze muszę przyspawać tu tą blachę grubą. Będę ją kładł zaraz na to. Otwory już zrobione, nagwintowane. Nie wiem, czy ci o tym mówiłem. Tu zaraz kładę, spawam i no i co? Temat zamknięty. Na dzisiaj będzie koniec, a jutro montaż. Śledzie, kotwiczenie do ziemi i uruchamiamy turbinę. Zobaczymy, jak to barachło kręci. Czy nam coś tu wykręci. Albo nieważne. No, pisz w komentarzu, czy ci się podoba. Końcóweczka budowy masztu do małej turbinki wiatrowej. Chciałem ci pokazać, jak teraz właśnie wygląda ten maszt. Odsunę się, bo jest dosyć duży, a ty obserwuj. Tak prezentuje się na wpół zmontowany maszt. Jeszcze oczywiście nie jest tutaj skręcony, ale wszystko już jest praktycznie zespawane. Spoinki wszędzie porobione, płyta spodnia przyklejona do tego krzyża. Otworki, wszystko na pewno pasują. Jeszcze nie sprawdzałem. Tu mamy gwinty. A tu odbywa się cięcie materiału, który posłuży na zawias. O, na zawias, tak, na zawias. To będzie zawias. Zawias do połączenia dwóch tych połówek masztu. Będzie jedna, druga i środkowa część przyklejona do tej górnej sztycy. Górna sztyca tu już stoi, czeka. Temat jest obmyślony. Maszt, słuchaj, jest skończony prawie. Zostało mi tu obspawać od tej strony.
tą rurkę. Zobacz, co ja tutaj zrobiłem. Zawiasik, słuchaj, zrobiłem. Obspawałem to ładnie. Także teraz maszt jest łamany. No jestem bardzo zadowolony. Zobacz, jak to działa wspaniale. Łapiemy, podnosimy do góry. Zobacz sobie, widziałeś to? Pięknie. O, luzik zrobiłem, żeby się nie bawić za bardzo. Muszę Ci powiedzieć, że jestem zadowolony. Działa jak natura chciała. No dobra, spawam dalej tą rurkę i koniec. Siemaneczko. Zbliżam się do końca montażu turbinki wiatrowej na maszt. W tym momencie przedłużam przewody, lutuję tu na końcach do dłuższego przewodu, który będzie wychodził z masztu do skrzyneczki podłączeniowej. W tym momencie lutuję właśnie kabelki, został mi ostatni. Mam już tu zaciągniętą koszulkę termokurczliwą i przystępujemy do połączenia lutowanego. Ja skręcam dwa przewody ze sobą, tak w miarę sensownie. Smaruję topnikiem. I lutujemy. Trochę cyny na grot. Jazda. Wystarczy. I tak to wygląda. A teraz tylko pozostaje zsunąć koszulkę termokurczliwą, opalić. Czy tam ogrzać. Przewody połączone, jeden zostaje luzem. Jeszcze zaciągnę chyba taką większą, grubszą termokurczkę przez przewód cały i tutaj, żeby ładnie mi tu zacisło to. A teraz chodź, jeszcze pokażę Ci, jak wygląda maszt. Jeszcze nie jest złożony, ale już jest wstępnie przygotowany do złożenia. Pomalowałem taką farbą w sprayu, ocynk spray, wszystkie połączenia spawane, które robiłem. Jak na razie nie maluję tego, bo to jest prowizora. Zawiasik jest zrobiony. Tutaj od zawiasu szpilka nagwintowana na końcu, skręcona w kontrę. Nie miałem śruby, nakrętki z kontrą plastikową. Tak to Ci, rozumiesz, wygląda. Teraz już widzę, jak wykonałem ten maszt, że popełniłem chyba mały błąd, bo mogłem zrobić zawias tam na samym dole, a tą rurę zostawić jednakowej długości. Ale teraz już jest za późno i jest jak jest. Niech tak będzie. Chcesz, to mogę jeszcze spróbować postawić Ci ten maszt. Zobaczysz sobie, jak on będzie wysoki. Nie wiem, czy jak widzisz, taki jest maszcik. Ile ma wysokości? Galancie. Nie jest taki niski. Od ziemi do osi turbinki
będzie jakieś 3,5 metra. 3,40, 3,5 metra. Także nie jest tak źle. Jak na początek myślę, że wystarczy. Dzisiaj dobrze wieje. Ogólnie teraz to tego nie zauważymy, bo już jest ciemno. Ale jak się dobrze wsłuchamy, to powinno być to dobrze słychać. No nic, teraz Ci tego nie pokażę. A tymczasem w tym momencie to tyle. Do zobaczenia jutro. Witam. Dzisiejszy dzień to jest koniec budowy masztu do wiatraka w wersji takiej, jaką widzieliście na filmie. Bez żadnych zmian, bez niczego. Chcę Wam pokazać w tym momencie, jak wygląda ten wiatrak. Jeszcze nie jest ustawiony na swoim miejscu, chociaż nie wiem, w którym dokładnie miejscu będzie. Natomiast w tym momencie stoi. Chyba go już widzicie. Tam jest ten wiatrak. Został wstępnie przeze mnie złożony. I tak wygląda. Jakieś 3,5 metra od ośki do ziemi. Myślę, że fajnie to wygląda. Konstrukcja też w miarę stabilna. A jak jeszcze zostanie ładnie obciążona balastem na spodzie, to będzie zdecydowanie lepiej, stabilniej stało to na ziemi. Rura dość gruba, FI 90. Do tej wysokości myślę, że bez problemu, nawet spokojnie mógłbym dołożyć jeszcze jedną taką 1,60 m, bo każdy z tych odcinków tutaj to jest 1,60 m. Ale z rozbudową nie będzie żadnych problemów, jeśli chciałbym to zrobić. No i tak to wygląda. Budowa zakończona. Być może jutro ustawię ten wiatrak w jakimś miejscu. Wiatry zaczęły tutaj fajnie wiać u mnie. Także zakończony maszt. A Tobie bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. I oczywiście zapraszam do zostawienia po sobie śladu w komentarzach. No i zalajkuj, udostępnij i subskrybuj. Przycisk tam poniżej, na dole. Wciśnij, nic Cię to nie kosztuje. Pozdrawiam i cześć.